Witajcie. Zapraszamy Was dziś na kolejną podróż po zamkach i pałacach położonych w województwie łódzkim. Opowiemy dziś o gotycko-renesansowej warowni, w której jeszcze w XVII wieku przeprowadzono w ramach Świętej Inkwizycji 22 próby powietrza w poszukiwaniu czarownic. Odwiedzimy także jedną z największych warowni Księstwa Mazowieckiego, w której to wydarzyła się historia, którą żyła cała średniowieczna Europa i która stała się inspiracją dla Szekspira do napisania opowieści zimowej. Na zakończenie odwiedzimy pięknie odrestaurowane ruiny, na których jeszcze parę lat temu wypasano krowy. Kontynuujemy dziś podróż po zamkach i pałacach województwa łódzkiego. W pierwszej części, do której link znajdziecie w opisie i w karcie na górze, obejrzeliśmy już kazimierzowski zamek w Uniejowie, w którym przechowywano skarbiec katedry gnieźnieńskiej. Odwiedziliśmy także warownię w Besiekierach, w której za czasów Mieszka I stacjonowała drużyna wikingów, i przyjrzeliśmy się pałacowi w Walewicach, który był świadkiem najgłośniejszego romansu wszechczasów. Dziś ruszamy w dalszą podróż po województwie łódzkim. Pierwsza wzmianka o drzewicy pochodzi z XIII wieku, kiedy książę Konrad Mazowiecki nadał ją Komesowi Gosławowi z wielce zasłużonego rodu Ciołków. Jednak to nie przedstawiciele tego znanego rodu, a arcybiskup gnieźnieński Maciej Drzewicki wzniósł tu w XVI wieku zamek, który według zamysłu fundatora miał przyćmić warownie królewskie znajdujące się w Opocznie i Inowłodzu. Gotycko-renesansowy zamek otoczony dwoma fosami stanął na planie prostokąta. W systemie obronnym znaczną rolę odgrywały 4 narożne wieże. Jedna z nich, północno-zachodnia, zyskała sobie mroczną sławę związaną z inkwizycyjnymi praktykami polowań na czarownice. W XVII wieku stosowano w Drzewicy tzw. próbę powietrza, polegającą na zrzuceniu posądzonych o magiczne praktyki ze znacznej wysokości. Jeśli podsądna unosiła się w powietrzu, uznawana była za czarownicę. Szybki upadek na ziemię oznaczał niewinność. Kobiety dodatkowo kneblowano, aby nie mogły wezwać szatana na pomoc. Po 22 próbach, w których czarownicy nie znaleziono, praktyki tej zaniechano. O tym, co stało się z podsądnymi, historycy nie wspominają, choć spoglądając na wysokość zamkowej wieży, można się domyślić. Jak każdy szanujący się zamek, Drzewica musi oczywiście mieć swoją białą damę. To duch córki Adama Drzewickiego. W czasie potopu szwedzkiego, gdy artyleria szwedzka zniszczyła bramę i najeźdźcy zbliżali się już do mostu, przerażona panna postanowiła, że lepiej zginąć niż oddać się w ręce wrogów.
W długiej białej sukni weszła na wieżę i skoczyła. W XVIII wieku zamek wraz z miastem trafia w ręce sołtyków, a później szreniawskich, którzy pod koniec wieku przekazują go jako wotum do dyspozycji sióstr Bernardynek. Czas funkcjonowania klasztoru w murach zamkowych kończy tragiczny pożar w 1814 roku. Choć nie ma pewności, że to zakonnice są za niego odpowiedzialne, to jednak biorąc pod uwagę, że zarówno poprzednia ich siedziba, jak również kolejna na Świętej Katarzynie również spłonęły, trudno nie pozbyć się wrażenia, że nad zakonem ciążyło jakieś fatum. Według legendy w gwieździste noce ujrzeć można pogrążoną w smutku procesję sióstr Bernardynek. Zakonnice ze zgaszonymi świecami w dłoniach i opuszczonymi głowami obchodzą wszystkie zamkowe komnaty, nucąc monotonne modlitwy. Smutna procesja to kara za spowodowanie pożaru. Kończy się ona w kaplicy, w której została ponoć zamurowana żywcem zakonnica, odpowiedzialna za pozostawienie zapalonych świec. Do dziś jej duch pozostaje w murach zamku, jęcząc po nocach. Po pożarze zamek pozostaje niezamieszkały, powoli chyląc się ku upadkowi. Dopiero w latach 40. XX wieku przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające ruiny. Do naszych czasów zachowały się mury z renesansowymi szczytami, narożne wieże oraz pozostałości budynków mieszkalnych. Drzewicki zamek jest idealnym przykładem XVI-wiecznej rezydencji obronnej wzniesionej na terenach nizinnych, ponieważ jego założenie na przestrzeni wieków niewiele zmieniło się od pierwotnego. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Zamek w Rawie Mazowieckiej wzniósł pod koniec XIV wieku Siemowit III w celu obrony południowo-zachodnich granic księstwa mazowieckiego. Siemowit po śmierci pierwszej żony ożenił się powtórnie. Początkowo para żyła zgodnie, a Ludmiła urodziła księciu 2 synów. Później jednak pod wpływem życzliwych zaczął podejrzewać ją o zdradę. A że od podejrzeń do oskarżeń droga krótka, kiedy Ludmiła urodziła kolejne dziecko, rozkazał sługom ją zabić, a dziecko oddał na wychowanie miejscowej kobiecie. Kiedy młodzieniec dorósł, trafił do służby na dwór księcia, a że podobieństwo było ogromne, Siemowit szybko pojął swój błąd. Otoczył Henryka wielką miłością i polecił dalej kształcić, przeznaczając go do stanu duchownego. Okrutna historia odbiła się szerokim echem nie tylko na Mazowszu, ale trafiła też do Anglii. Istnieje hipoteza, że szekspirowska opowieść zimowa oparta jest na motywach zaczerpniętych z tych właśnie tragicznych wydarzeń. A biedną Ludmiłę można ponoć do dziś spotkać na zamku, gdy opłakuje fałszywe oskarżenia. Po śmierci ostatniego z Piastów Mazowieckich władzę nad zamkiem przejmuje Kazimierz Jagiellończyk. W XVI wieku następuje przebudowa warowni i dostosowanie jej do potrzeb użycia broni palnej. Zamek był już w tym okresie siedzibą starosty rawskiego, odbywały się na nim sądy grodzkie i mieściły archiwa. Stracił jednak na znaczeniu i stał się miejscem odosobnienia dla znamienitszych więźniów. W połowie XVII stulecia bez większego oporu zdobyły go oddziały szwedzkie, by następnie zdemontować i wywieźć stąd najcenniejsze wyposażenie. Mocno zdewastowany obiekt niszczał. W XIX wieku władze pruskie rozpoczęły pozyskiwanie z ruin materiałów budowlanych.
Pierwsze prace naprawcze i zabezpieczające podjęto na zamku po II wojnie światowej. Naprawiono ośmioboczną wieżę, odtworzono fragmenty murów kurtynowych oraz odsłonięto zarys fundamentów. Dziś z jednego z największych zamków Księstwa Mazowieckiego pozostał niewielki wycinek zewnętrznych murów oraz wieża z charakterystycznym wykuszem ustępowym. W wieży mieści się niewielka ekspozycja muzealna poświęcona historii miasta i warowni. Królewski Zamek w Inowłodzu był jedną z blisko 50 warowni zbudowanych za życia Kazimierza Wielkiego. Miał za zadanie ochronę komory celnej znajdującej się na Brodzie Pilickim, leżącym na szlaku handlowym biegnącym z Lwowa przez Sandomierz do Torunia. W 1393 roku król Władysław Jagiełło zlecił jego przebudowę i w połowie XIV wieku ustanowił kasztelanię pod nadzorem swojego zaufanego urzędnika Piotra ze Strykowa. W wieku XVI dobra inowłockie wykupuje ród Drzewickich, a nowi właściciele dokonują przebudowy zamku w duchu renesansu. Warownię przebudowywano jeszcze dwukrotnie w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. W czasie potopu szwedzkiego zamek kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie w odwecie za rozbicie oddziału szwedzkiego przez Stefana Czarneckiego został wysadzony w powietrze. Od tego momentu przez prawie 200 lat obiekt powoli popada w ruinę. Pod koniec XIX wieku łódzki przemysłowiec zaczyna wywozić z zamkowych ruin kamień i umacnia nim brzeg Pilicy, planując jakoś bliżej nieznaną inwestycję. Przez kolejne lata ruiny służyły m.in. jako miejsce wypasu okolicznych krów. W latach 70. XX wieku rozpoczęto na zamku pierwsze prace archeologiczne, zakończone odkryciem reliktów średniowiecznych murów. W 2007 roku zaczęły się prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne. Dziś w pomieszczeniach piwnic i parteru znajduje się Centrum Kultury, informacja turystyczna i niewielkie muzeum. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu #Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.